Witajcie na kanale Battle Brush. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam, jak ulepszyć podstawki figurek, żeby były żywsze i przyjemniejsze dla oka. Jak dla mnie jest to jedna z najprzyjemniejszych czynności, kiedy figurka jest już ładnie pomalowana, a dodajemy do niej ostatnie detale w postaci podstawki. Sama czynność nie jest zbyt skomplikowana i długa, a dodaje +2 do rzutu kostkami w grach. Dekorację podstawki przedstawię na przykładzie Meyer Folk z ostatniego odcinka. Będzie to bagienna podstawka. Na początek należy zdjąć figurkę, a w moim przypadku odciąć ją. Jeśli przykleiliście je tak jak ja do grania, to uważajcie, żeby nie odciąć komuś palca, bo niestety mi się to zdarzyło. Biedny Mirek. Jeśli chodzi o ozdoby, to byłem ostatnio na spacerze i nazbierałem trochę gałązek i kamyków. Oczywiście możecie kupić takie rzeczy w sklepie, ale polecam złapać świeżego powietrza i znaleźć coś w okolicy. Na początek jednak użyłem sztucznej ziemi Vallejo, która ma płynną postać. Bierzemy jakiś patyczek, zanurzamy go w masie, a następnie rozprowadzamy ją po podstawce. Jako że w tym odcinku chciałem przedstawić, jak zrobić bagienne podstawki, to pędzelkiem dla lepszej precyzji zrobiłem kilka wgłębień na wodę, które później zostaną wypełnione żywicą UV. Następnie zanurzyłem na niektórych podstawkach kamyczki tak, żeby wyglądały, jakby utonęły w błocie. Warto wybrać mniejsze kamyki, jeśli chcecie zachować skalę dla figurki. Po pokryciu wszystkich figurek błotem oraz dodaniu kamieni należy odstawić takie podstawki na jakieś 6 godzin. Na opakowaniu napisane jest co prawda, że masa stygnie po 30-45 minutach, jednak jest ona jeszcze zbyt miękka po tym czasie. Kiedy podstawki wyschną, używałem dry brushingu, żeby nadać wybraną kolorystykę. Ja użyłem dwóch kolorów. Najpierw Gordor Brown, a po wyschnięciu Rakar's Flash. Później, kiedy farby wyschły, pokryłem całą podstawkę Agrax Earthshade, żeby przyciemnić całość oraz zaznaczyć wszystkie krawędzie. Na sam koniec pokryłem wszystkie wgłębienia, w których miała być woda, farbą Bestie Brown. Dzięki temu woda będzie wyglądała na brudną i błotnistą. Po malowaniu przyszedł czas na żywicę. Mocujemy z powrotem figurki przy użyciu kleju, np. kropelki. Jak widzicie na wideo, wybrałem miejsca mocowania tak, żeby jedna noga postaci była zanurzona w kałuży. To stworzy fajny efekt, kiedy już zalejemy figurkę żywicą. Po aplikacji żywicy świecimy latarką UV, żeby szybciej zaschła. Wystarczy około minuty, jeśli jest to cienka warstwa. Jeśli natomiast nie macie takiej latarki, to wystarczy rozstawić figurkę na słońce, co zajmie troszkę więcej czasu, ale efekt będzie taki sam. Opcjonalnie możecie dodać kawałki pociętych gałązek, które będą imitowały powalone drzewa. Ostatnim krokiem było naklejenie sztucznej trawy na podstawkę. Ja starałem się umieścić je tak, żeby maskowały niepożądane szczegóły jak nadmiar kleju lub wcześniej ucięty palec. Nie należy też przesadzać z ich ilością, żeby nie ukryć pozostałych elementów. I tutaj finalny efekt. Dajcie znać, jak się Wam to spodobało. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.